Oczywiście, że jakoś sobie źle założyłam blondekę. Tutaj przy mocnym wietrze wiało. Idziemy po raz pierwszy tankować HVO do Volviego. Tak to wygląda. Jakby ktoś nie wierzył, no to patrzcie, tu jest HVO, tam się leje. Nie, to jest trzecia rotunda. Myjnia jest, ja też mam Volviego chętnie. Oj, miałam myśl, tak? Szefowa dobrze pilnowała, ale jeszcze sprawdźmy teraz bak. Patrzcie, jest rano i stacja przy autostradzie jest zamknięta. Ciekawe, nie? Ale restauracja już 24 godziny na dobę. No więc idziemy po kawę. O, i tutaj się tak wszyscy poustawiali. Może tam się też tak normalnie ustawiali, nie po długości. Worrying because it's really hot. Ah, gracias. Perfect. You're This is what I meant, the sandwich with tomato. Eh? When I asked Ah, you. that's what you want to mean. Ah, Yeah, okay. exactly. Gracias. No więc to jest bardzo dobrze rozpoczęty dzień. No i niestety koniec dobrego. Koniec Hiszpanii. Do zobaczenia, piękna Hiszpania, następnym razem. Na witaj Francja. Nie jest Francja zła, ale jednak gorsza od Hiszpanii. Ej, wy też widzieliście kiedyś tutaj na tej piramidzie Kozice? Tutaj po prawej widzicie taką budowlę na szczycie takiej jakby piramidy. To jest raczej skała, albo ja wiem co to jest, nie wiem. No w każdym razie tutaj nieraz widać takie kozice, które sobie chodzą po tych skałach. Wydaje się, że to jest niemożliwe, ale one tam chodzą. Potrafią. I tutaj po tych skałach też. O, ale pięknie. No dobrze, chwileczkę ciszy w końcu. Muszę wam powiedzieć, że tak strasznie wiatr wieje. No wiadomo, że tutaj na południu zawsze wieje, ale po prostu tak wiało, a ja mam dosyć lekko, bo mam tylko 6 ton ładunku. Więc tutaj jesteśmy za górą. To jest chwilkę ciszy. Ale zobaczycie, jak za chwilkę znowu wyjedziemy, gdzie będzie taka zatoka po prawej stronie. Nie wiem, czy coś będziecie widzieć. Ta kamera moja jest, widzicie, jeszcze uszkodzona. Jeszcze nie jest naprawiona i jeszcze taka trochę działa, trochę nie działa. Tak nie jest bardzo ostry widok. Natomiast zobaczycie po prostu, jak piździ zatoka cała taka wzburzona, woda aż brązowa z tych wiatrów. No i pierwsze takie wyniki spalania. Oj, znowu weszłam w czas, sam jestem. Tak, jest tutaj, widzicie, 30 litrów. Było 36, no ale wiadomo, dopiero 70 km. To się będzie wyrównywać, też jak będziemy już troszeczkę normalny teren, to
to już będzie ok, bo wyjechaliśmy i od razu podjazd pod granicę. Tam jest duża góra, La Janquera. Nie wiem, czy widzicie tam właśnie, to jest wszystko morze i ono jest brązowe. Morze, no to pałka jakaś taka. I właśnie tutaj, na tej stacji, pamiętam, nie wiem czy pamiętacie, ja chyba wtedy jeszcze nie nagrywałam, ale zawsze o tym opowiadam, to było po prostu największe, po prostu najstraszniejsze wydarzenie moje jako kierowcy, to właśnie, że tam od tamtej strony, jak jechałam pierwszy raz do Hiszpanii, albo drugi raz, nie pamiętam, ale wiatr mi zerwał dach w naczepie i ten welon po prostu trzymał się tylko na końcu naczepy przy drzwiach i generalnie to poszedł w poprzek autostrady. Jakiś tam część w ogóle ciężarówek przyjechała po tym, jakieś osobówki, po prostu było naprawdę odwoz od karambolu. Miałam wielkie szczęście, serce w gardle i jakaś francuska ciężarówka z 2 kierowcami się zatrzymała i pomogli mi to zwinąć i włożyć do środka. Było strasznie ciężkie, wiatr był gigantyczny, 2 chłopów ledwie co po prostu utrzymało. No to jest wiadomo wielki żagiel, a widzicie jak to wygląda. Wzburzone morze, ale tak jeszcze ciszej, bo tutaj po lewej stronie widzicie, jesteśmy odsłonięci od wiatru. Chwilkę odpoczynku, a później za chwilkę znowu będzie targanie. Jakąś ciężarówkę wyprzedzałam, taką typu Tivbet, czyli powiedzmy, że o, wiecie, już się zaczyna. Czyli taką, co wiecie, ma powiedzmy brzuch przy ziemi, ale jeszcze oplandekowaną. Ale po prostu żagiel miał gość o taki. Wiecie, jaki jest wiatr mocny. Już cisza, może tutaj troszeczkę dalej będzie lepiej z tym wiatrem, bo ja tak jeszcze 20 km temu to tak wyglądało, że ta po prostu owiewka, o tutaj, to mi po prostu ją wiatr wyrwie. Tak co chwilkę już się ruszała. Jest wszystko oryginalne, ale powiem wam szczerze, że w takich momentach to się człowiek boi. Jedziemy prosto, do kierownica skręca. Narbon, tam jest najgorzej. Wietrznie, pod kątem wietrznym. Narbon Pepinion to po prostu taki czarny pół na mapie wiatru na tej trasie do Hiszpanii. Dlatego ja zawsze jak widzę Don Pepinion, ten szampan gdzieś na zdjęciach, to wiecie, jak ja słyszę Don Pepinion, to dla mnie nie jest szampan za kilkaset euro, czy nie wiem ile tam kosztują w ogóle, tylko dla mnie to jest oto wiatr. O, w taki dzień jak dziś, wietrzny, najlepiej to się jeździ z platformą. Na niego to jest żaden problem dzisiaj jechać. Ale widzicie, ma plandeki. To jakby on miał ładunek, by był plandeczony, to ja mu współczuję. No i właśnie chodzi o to, że na tą Air de la Palme to ja właśnie zjeżdżałam z tym takim dachem, bez dachu, z dachem w naczepie. Pamiętam, czyli kawałek za tą stacją będzie właśnie taki bardzo mocno wietrzny odcinek. W sumie to jestem już głodna. Wcześniej sobie wyciągnęłam tam łososia. No i mamy jakiś parking, czy jest Fermin. Już jest tylko nowa stacja ładowania. Idealnie. Tutaj wszystko spalone było rok temu albo 2. Widzicie, już powycięte, wykarczowane. Nowe rosło. Wszystko spalone i oczyszczone. Będzie na nas miejsce? Chyba będzie.
Po co? Myślałam, że będzie sikać. Tutaj na tym parkingu Closing Dania. Mnie kiedyś okradli z paliwa. Taka ciekawostka. Pamiętam, że zajechałam gdzieś o 5 nad ranem, bo mi się strasznie spać chciało. Cześć! Mogę sobie zrobić zdjęcie obok ciebie? No, jasne. Ja tu jestem podjarany, że cię spotkałem. Ja naprawdę od tych momentów z temat Blue, jak wrzuciłeś ten filmik, to No. ja od tej pory oglądam i No, cieszę się, że cię poznałem, nie? spoko. No i pamiętam, że poszłam spać, zatrzymałam się, poszłam spać. Ja coś tak, wiecie, jak to człowiek śpi nad ranem, nie? Coś tam też słyszę, jakaś chłodnia zajechała, pojechała, wstaję, patrzę, paliwa dużo nie ma. No ile? 35 minut, 45 minut spałam? Idziemy jeść, tylko robić. Good! Good. Takie biedne, ale te są cały czas ok. Tą różyczkę to już naprawdę powinnam dawno. One to już tutaj są przy wylocie ciepła, więc jest tutaj ciepło. No dobrze, słuchajcie, wyciągniemy sobie to. Tak, zrobimy tutaj. Nasz dzisiejszy obiad. Po pierwsze trochę wody. Chyba odsunięta, dlatego tak świszczę. Fasolka. No tu. Dobrze, to jeszcze. Nie rozmarzło się do końca, ale się rozmrozi na patelni. Ale powiem wam, że no nic, trzeba po prostu kupić jeszcze jeden. No już tam drugiego. O. Czekamy. Ale po zrobieniu wydruku tym razem Słamak. stwierdzili, że na pewno będzie impulsator albo tachograf. Ale najpierw zalecili wymienić impulsator. Na tamten moment już wiedziałam, kiedy w sytuacjach dzieje się ta anomalia. I było to zawsze na postoju, po odpaleniu silnika obroty skakały góra-dół. Przy tym także to chwilowo normalnie wariowało, potrafiło nawet uciec kilka minut jazdy. No i wiecie, jak stałam długą pauzę w nocy, a na przykład chciałam odpalić auto, to po odpaleniu przerywało mi długą pauzę. Tak bynajmniej było, jak widać na tachografie i na liczniku. Ale jeśli To ciekawe, ja myślałam, że tylko ja mam jakieś historie. to tak, No dobrze, widzicie, prądu brakło, znaczy nie prądu, tylko gazu. Ale właśnie, i to jest mój ostatni nabój, muszę sobie kupić gdzieś po drodze. Chociaż one są wszędzie na stacjach, no wiadomo, że są na stacjach droższe zawsze. Natomiast ja się zawsze boję też wozić ich za dużo w zapasie, no w aucie, no żeby wiecie. Niby jest szczelne i niby nie da się, żeby ono wybuchło, natomiast no przecież słyszałam o wypadkach takich, że wybuchło. Więc jeżeli komuś się zdarzyło, to mi by się miało nie zdarzyć. No dobra. Myślę, że już. Nawet zdołałam troszeczkę przypalić. Dobrze. Ale nie za dużo. No dobrze. Tak, troszkę zaleję. No. Soli. Wiem, że dla wielu z Was byłoby to za mało. W sensie, że nie ma tu żadnego, nie wiem, chleba, ziemniaków, węglowodanów, ale widzicie, no mi to po prostu działa. Mi to działa, mi to służy, dla mnie jest w sam raz. Ta porcja łososia jest też dosyć duża. O, dzisiaj jest taki jak lubię, taki, że jak w środku widzicie, że jest troszeczkę ciemniejszy. Znaczy on jest taki jeszcze delikatnie surowy w środku, więc idealny dla mnie. Pycha. Która jest teraz godzina w ogóle? 11:20. No to
Szybko dziś staniemy na pauzę, czyli jeszcze zrobimy jedną nockę. Wcale też nie musimy, ale pewnie się będzie opłacać, żeby dobrze stanąć na weekend. Dobra, zjedzone. Jak już zjadłam to można też i witaminki zjeść. Bo jednak do obiadu, nawet sobie magnes też dodatkowy wezmę. Do jedzenia najlepiej witaminki brać, nie? Staram się brać regularnie jakieś tam suplementy, takie multi. Ale muszę wam przyznać, że nienawidzę tego przełykać. Czasami to już sobie dzielę na pojedyncze tabletki, bo po prostu mam problem, żeby przełknąć. Najlepsze jest po prostu zdrowe odżywianie, no ale jednak odpukać udało mi się przeżyć zimę bez żadnej choroby, więc coś tam jednak te suplementy na pewno troszeczkę dają. Wiadomo, że wchłanialność nie jest taka jak z takiego normalnego jedzenia, ale też jakaś jest. No dobrze, to co? Uderzamy dalej. Jadymy durch. No i to już jest, proszę Państwa, koniec dzisiejszej wycieczki. Stanęliśmy pod Lyonem. Strasznie mi szkoda, bo mam jeszcze 40 minut jazdy na dzisiaj. Natomiast niestety, ale jest wielki korek na bramkach. I to nawet jeszcze przed bramkami. Chciałam jeszcze już dojechać do bramek i stanąć na parkingu przy bramkach, jest duży. Natomiast korek sięga jeszcze trochę przed bramkami, więc stwierdziłam, że już szkoda po prostu nie kręcić pauzy. I może to i dobrze, bo gdybym stanęła na stacji za 40 km, to była już była taka stacja, no już tak naprawdę w okręgu Lyonu. A Lyon to jest miasto z jednym z najwyższych wskaźników przestępczości we Francji i w Europie. Nawet Paryż ma mniejszą przestępczość i jak mnie kiedyś też okradli z paliwa, to właśnie na stacji tak na wysokości Lyonu, więc w zasadzie to może i lepiej. Po co ma ktoś sobie zatankować HVO do jakiegoś starego diesla i sobie zepsuć diesla, nie? To tylko i wyłącznie z troski, żeby ktoś sobie nie zalał HVO do starej generacji silnika. A z drugiej strony też by chyba pojechał, nie? Ale to w sumie nie wiem. No nic, w każdym razie jest godzina 4, plus minus, więc o 3 w nocy możemy startować i w sumie to tak zrobimy. Czyli 9 godzin jazdy. Na jutro zostało, bo 10 już wykorzystałam i do tego jeszcze godzina pauzy, 10 i 3 plus 10 to jest 13, czyli jutro o 13 już staniemy. Jutro będzie sobota. No to o tej porze jeszcze gdzieś powinnam jakieś miejsce znaleźć jako takie, więc no i tak stanęłam blisko, jeszcze widzicie, stacji się wryłam. Raz, że będzie blisko toalety, a dwa, że mam takie może naiwne może naiwną nadzieję taką, że złodzieje jak będą chcieli pójść, kraść paliwo lub coś w tym stylu, to bardziej pojadą tam pomiędzy ciężarówki, tam gdzie są chłodnie, gdzie jest hałas i takie tam. A tutaj tak specjalnie stanęłam między plantykami, chociaż ten to nie ma kierowcy, raczej pewnie będzie jechać dalej. No nic, no zobaczymy. Po prostu mam wielką nadzieję, że mnie tutaj nie okradną. I tyle. Dobry. Już się przestraszyłam, co to za zbijanie, ciśnienia. Myślę, już problem z kompresorem. Myślę, kurde. No to na szczęście nie robię. Skut, ale zgód. Udało się.
prędzej, bo ja nie zakręciłam, co? Bo to jest prawy zbiornik, muszę go zakręcić. Spałam z otwartym zbiornikiem. Ale oczywiście pierwsze co jak wstaję, to ja patrzę na poziom paliwa i poziom paliwa jest wysoki, a poziom paliwa bierze z prawego zbiornika, więc to po prostu ja nie przekręciłam kluczyka. Wiecie, że ja zawsze przekręcam kluczyk i wtedy właśnie blokuję go i wtedy zakręcam i on już zakręcony. Więc tutaj w tym przypadku go nie otworzyłam, a nie zakręciłam. Jajka. Gotuję. Patrzę, że chłopak pójdę pomóc. Ale już dobrze są. A, mam kamerę pewnie, ale to widzę. Patrzeć. O kurde, nad ranem prawie lustro wycofał. To jest fajny problem. Mamy do celu jeszcze dzisiaj ile? Dzisiaj do celu nie dojedziemy. Do celu nie dojedziemy, ale mamy 950. Cześć! W porządku, no. Słuchaj, Co? jedno takie mam nieścisłość. Chciałbym Cię przeprosić. Za co? No, chciałbym Cię przeprosić za jedno spotkanie z Tobą, już raz się spotkaliśmy. Nie pamiętam. Pamiętasz? Nie. To nie pamiętam, coś musisz powiedzieć. 3 lata temu, równe będzie w marcu 3 lata temu. I co się stało, że przepraszasz? Nic się nie stało, po prostu uświadomiłem coś, że źle zrobiłem. Kurde, to ja nie pamiętam, nie martw się. Nic. Lecę, nic się nie przejmuj. Jedziesz dalej? Jadę, no. Wszystkiego dobrego. No. Trzymaj się. Cześć. Fajnie, dużo miejsca tu było. Jest pięknie pan z lewej strony stanął, pięknie z prawej. Znaczy z lewej też pojechał. Dobrze. Patrzcie, jest taki wielki parking, ale widzicie, coraz więcej, one są wcofywane, tak, no. Widzicie, coraz więcej tych parkingów we Francji jest właśnie wcofywanych. To jest dobre pod tym kątem, że jest więcej miejsca, z pewnością. Ale... No kurde, człowiek jest zmęczony, chciałby po prostu wjechać. No ale ostatecznie jest lepiej, żeby było więcej miejsca, niż wygodniejsze wjeżdżanie, więc... Ja bym wolała wjeżdżane, nie wcofywane, chociaż wiecie, wcofanie na lewą stronę to nie jest problem, nie? Ale wcofanie na prawą stronę, jak jest człowiek zmęczony, a jak jedzie na pauzę, to raczej jest zmęczony. No to wiecie, to już jest takie średnie. No i jesteśmy już na autobahn. Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Damian Władysław Hermanowicz,